Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. W tym szybkim odcinku z serii Storytime, jestem właśnie w drodze do metra, stwierdziłam, że opowiem Wam taką bardzo personalną historię, ale uważam, że powinno się o takich rzeczach mówić i fajnie, że powstało Me Too po to, żeby kobiety mogły o tym mówić. I teraz tak, historia, którą powiem, zastanawiam się, kogo bardziej zszokuje. Czy zszokuje kobiety, które oglądają mój kanał, czy mężczyzn? Czy może, co jest najbardziej przerażające, nie zszokuje i nie zdziwi nikogo? No ale zobaczymy. Słuchajcie, rok 2010, mieszkam w Rzymie, szukam pracy. To był okres kryzysu na całym świecie finansowego i nie mogę tej pracy znaleźć. Trochę już znam tam włoski, jeszcze nie jest perfekt, ale wystarczająco, żeby już gdzieś zacząć pracować. Natomiast co bym nie szła do biura jakiegokolwiek z wyższym wykształceniem, ze znajomością perfekt angielskiego, co bym nie poszła do biura, to dosłownie jeden z tych potencjalnych szefów mi powiedział, że ja pani nie zatrudnię, ale chętnie zaprosiłbym panią na kolację, na randkę. Później byłam na innej rozmowie i dosłownie mi facet powiedział, ale dosłownie, polskie kobiety pracują w kawiarniach, opiekują się starszymi ludźmi lub pracują w striptease klubach. Tak mi powiedział, gdzie polskie kobiety pracują, taki starszy, chamski Włoch. No ale była też właśnie jedna inna rozmowa, o której jest ten odcinek. Zakładam te okulary, bo w sumie wieje zimny wiatr. A w ogóle też mam takie wyrzuty sumienia, że cały czas mnie widzicie w tej samej kurtce, tylko zmieniam szaliki i czapki. A tak, to cały czas jestem w kurtce, bo jest cały czas zimno. W każdym razie, ta rozmowa, o której jest dzisiejszy odcinek, właśnie z Włochem też, przyszłam na rozmowę kwalifikacyjną i niby wszystko fajnie, spoko. Były 2 siedzenia ustawione przed jego biurkiem i jedno siedzenie za biurkiem, gdzie on siedział. No i rozmawiamy o potencjalnej pracy i tak dalej, o jego firmie. I tak nagle on wstaje z tego swojego siedzenia i siada na siedzeniu naprzeciwko tutaj koło mnie, po drugiej stronie biurka ze mną. I tak jest ode mnie, nie wiem, 1,5 metra, może metr. I siedzimy tam, dalej rozmawiamy i on, słuchajcie, w pewnym momencie pochyla się, przybliża się do mnie na tym fotelu, wychyla się i kładzie swoją rękę na moim udzie. A ja tak po prostu taka, nawet nie pół sekundy konsternacji. Natychmiast, jak odruch bezwarunkowy po prostu Pawłowa. Natychmiast biorę jego rękę, uchwytam ją, robię tak i z taką umiejętnością włoskiego, jaką miałam na tym poziomie, na tym etapie znajomości, powiedziałam mu, czekajcie, bo wieje strasznie, powiedziałam mu, co ty kurwa robisz, kim ty myślisz, że ja jestem, ja nie wiem, jakie ty masz kłopoty w domu, u siebie prywatnym, rodzinnym, bo wcześniej mi opowiadał o swojej żonie jeszcze, żeby było śmiesznie. Nie wiem, jakie ty masz kłopoty w swoim domu rodzinnym, ale ze mną takie numery nie przejdą, nie jestem tym, za kogo mnie uważasz, zabieraj łapska. I po tym, jak ja tak wybuchłam, byłam głośna, prawie że krzyczałam, nie, w tym jego biurze, on tak nagle mówi, masz rację, mam kłopoty w domu rodzinnym z żoną. I zaczyna mi opowiadać o tym, jak od 5 lat nie miał seksu z żoną, po prostu w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, rozumiecie? Najpierw mnie zmolestował, dotykając mnie wbrew mojej woli na rozmowie kwalifikacyjnej, a później mi opowiada o swoich problemach. No co za szuja! Także to była właśnie moja taka jedna rozmowa z piekła rodem, kwalifikacyjna. Oczywiście nie poszłam tam do pracy do tego faceta i od tamtej pory też już ta granica taka szybko stawiam, już od razu widzę, jak coś jest nie tak, to od razu zamykam taką sytuację, aczkolwiek tutaj no po prostu na świra trafiłam we Włoszech. I w końcu, jak to się skończyło, założyłam swoją firmę i przez te 10 lat prowadziłam swoją firmę turystyczną, bo takie miałam kłopoty, żeby zostać zatrudnioną na fajnym stanowisku we Włoszech. Dobra, kończę poniżej 5 minut, jest super. Do zobaczenia w środę w długim odcinku Polki w Ameryce. Pa, pa.